Tak po kolei, bo już wiemy, że ciepło jest kupowane. To jeszcze raz, ja to powiem inaczej. W Nowochódzkim Centrum Kultury firma, w której pracuję, organizuje dla dzieci ze szkół podstawowych z klas drugich i trzecich takie lekcje, nazywa się to Przygody z ciepłem. I te przygody z ciepłem polegają na tym, że dzieciakom wyświetlamy film animowany, między innymi film animowany i ten film animowany pokazuje, w jaki sposób ciepło trafia do naszych domów. Mówimy ciepło. To my mówimy poprosimy energia takie ciepła. samo, tak też jak jest. dla Więc drugiej, to- trzeciej klasy. Więc mówiąc zupełnie serio, tutaj jest elektrociepłownia, gdzie się produkuje ciepło, czyli ogrzewa wodę. Ta woda tymi rurami w jedną stronę płynie, wpływa do węzła, do wymiennika ciepła. Tam jest wymiennik ciepła, to jest taki właśnie rodzaj takiego baniaka i oddaje ciepło instalacji, zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania, która ogrzewa kaloryfery. I z powrotem wraca sobie do dogrzania. Ona oddaje to ciepło tej instalacji, ta instalacja wam ogrzewa kaloryfery. Przez tę instalację, przez nasz węzeł przebiega również woda wodociągowa, ta, która idzie normalnie do kranów. W części idzie zimna, ale w części trafia do naszego węzła i idzie do waszych kranów. Tam ją zużywacie. To jest cała filozofia. Teraz już zrozumiane, tak? To co my możemy zrobić jako konsumenci tego ciepła, żeby go oszczędzać w domu? No bo my nie mamy wpływu na cały ten proces. Czy mamy wyłączać kaloryfery? Nie, ja myślę, że nie. Kwestia oszczędności oczywiście jest kwestią, która w firmach ciepłowniczych, takich jak moja, rozpatrywana jest w kategoriach przyszłości biznesu. Na czym będzie polegała przyszłość biznesu takich firm jak Empec krakowski? Bo oszczędzanie energii cieplnej sprawia, że my dostajemy mniej pieniędzy na inwestycje również. Jaka jest zatem przyszłość? My staramy się to, o czym mówiłem, oferować naszym odbiorcom takie rozwiązania, które sprawią, że będą płacili za ciepło mniej, za ciepłą wodę mniej, ale nam się to będzie opłacać. Ponieważ my kupujemy energię w źródłach, te źródła, przechodząc proces dekarbonizacji, będą zmniejszały swoją moc. Czyli znamionowo moc przy przejściu z węgla na gaz, według ocen, na przykład PGE, to jest spadek do poziomu 65% mocy znamionowej dzisiaj zainstalowanej. Aż. Czyli o 35% spada moc przy przejściu na gaz. Trzeba byłoby po prostu wybudować dodatkowe kotły i modernizować, rozbudować na przykład EC-Łęk. Efekt jest taki, że my oferujemy dzisiaj węzły hybrydowe. Węzeł hybrydowy to jest taki węzeł, gdzie do tego zbiornika, o którym mówiłem, gdzie jest ta nasza ciepła woda z elektrociepłowni, będziemy dokładali ciepłą wodę uzyskiwaną poprzez sprężanie powietrza, czyli pompa ciepła. Wiecie, na czym polega praca pompy ciepła? Ktoś ma rower? Kto jeździ na rowerze? Na rękę do góry, kto jeździ na rowerze? A kto pompował pompkę? Co się robi pompka? No dobrze, a jak ona jest wtedy? Grzeje się? No to jest właśnie pompa ciepła. Przy czym sprężanie powietrza, sprężanie wody oznacza, że w tym momencie wydziela się ciepło. Jest taki współczynnik, który się nazywa COP, czyli mówi o tym, ile energii tej kinetycznej, tej energii elektrycznej zamieniana jest na energię cieplną. Więc COP3 oznacza, że 1 kW energii elektrycznej wyzwala 3 kW energii cieplnej. Opłacalne już jest od 3. Maksymalny stopień to jest 5, COP 5. Więc 1 kW energii elektrycznej oznacza 5 kW energii cieplnej. Jeśli macie Państwo darmową energię elektryczną z fotowoltaiki i zdajecie taką darmową energię, ona właściwie jest darmowa już w eksploatacji, natomiast wcześniej trzeba zrobić inwestycje pod tytułem kupić panele fotowoltaiczne, zrobić całą instalację. To jest inwestycja i właśnie MPEC chce takie inwestycje robić i oferować tę energię odbiorcy, tak żeby zmniejszyć koszty
pozyskiwania energii z tych dużych źródeł. Jest to rozwiązanie i ekologiczne, i opłacalne. Chcę powiedzieć jedną dosyć ważną rzecz. W ramach zacznijmy od tego, że krakowski MPC jest pierwszym, jak na razie jedynym przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Polsce, które ma koncesję na wytwarzanie ciepła z OZE, z odnawialnych źródeł energii, i taryfę na sprzedaż tego ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy absolutnym innowatorem, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, przy czym mówię, nie jesteśmy twórcami tych rozwiązań, tylko staramy się implementować do sieci to, co już w świecie istnieje, ponieważ tych rozwiązań jest już sporo. Chodzi o to, żeby budować dzisiaj taki system ciepłowniczy, który będzie się składał z wielu różnych elementów. Najprostsze rozwiązania, źródło, sieć, odbiorca, to są rozwiązania kosztowne, bo trzeba poszukiwać źródła. Ostatnio pewnie Państwo pamiętacie, była taka debata w Krakowie publiczna dotycząca SMR-ów, czyli reaktorów, małych reaktorów jądrowych. Czy Państwo wiecie, że w Krakowie jest reaktor jądrowy? Ręka do góry, kto wie? Kto wie? I jak się nazywa ten reaktor? Nie wiadomo, nikt nie podniósł. On się znajduje w Akademii Górniczo-Hutniczej. Ktoś studiuje na AGH? I tam jest reaktor jądrowy, który się nazywa Wanda. Nazwa reaktorów jądrowych zawsze jest tworzona z pierwszych liter określających ten reaktor. Wanda to wodny, A akademicki, N naukowy, D doświadczalny i A aplikowalny. Ja miałem przyjemność kiedyś pisać sporo o Akademii Górniczo-Hutniczej, no ze względów oczywistych i rodzinnych, że ona była rzecznikiem prasowym tej uczelni, więc jak chcąc, nie chcąc, musiałem pisać naprawdę bardzo dużo. I pamiętam, że nie jest to silny, nie jest to bardzo mocny, o dużej mocy reaktor, ale on działa, prawdziwy reaktor jądrowy. Całkiem bezpieczny, działa wiele lat. Ale wracając do SMR-ów. SMR-y, o których rozmawialiśmy, i jeden z nich miał być zlokalizowany na terenie dawnego kombinatu, tu niedaleko, miał mieć moc, jeśli chodzi o energię elektryczną, 300 MW. 300 MW, natomiast odpadowa energia cieplna miała wynosić około 800 MW. Gdybyście Państwo te 800 MW energii cieplnej, a przypominam jeszcze raz, zużywamy około 1600 dla ogrzewania Krakowa i Skawiny, tego co robimy dzisiaj. Gdybyście Państwo wzięli te 800 MW ciepła i 300 przy COP5, to jest 300 razy 5, jest 1500 plus 800, mamy nadmiar energii cieplnej. Zapewnione absolutnie zaopatrzenie Krakowa i okolic w ciepło. Pytanie tylko, czy jest to ciepło bezpieczne, czy energetyka jądrowa jest energetyką bezpieczną. Ktoś mówi, że tego typu reaktory jądrowe w świecie nie działają. Myślicie, że działają, czy nie? Działają. W łodziach podwodnych